Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Expert Talks Redegate. Rośnie nam liczba tych odcinków. Dobijamy prawie już do 10 w naszej serii. Rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach o transformacji cyfrowej, o sprzedaży, o marketingu, o zarządzaniu operacyjnym, czy o takim twardym HR-ze. No i dziś patrzymy na temat change managementu, patrzymy na temat reskillingu, w ogóle w takim szerszym ujęciu zarządzania zasobami ludzkimi. Stąd gościmy dzisiaj w studiu ekspertkę w tym obszarze, Karinę Popieluch. Dzień dobry. Cześć. Cześć Karina. Karina, patrząc na twoje doświadczenie, widzę w zasadzie kilka obszarów. Widzę sprzedaż, widzę HR, widzę business development. Czy to jest twoim zdaniem klucz do tego, by być dzisiaj taką efektywną, bardzo działającą z sukcesami ekspertką w tym obszarze? Wiesz co, ja myślę, że nie ma jednego klucza, nie? Generalnie jesteśmy w takim momencie, gdzie im więcej widzisz, jest większa ilość tych miejsc, w których byłeś, tym lepiej rozumiesz organizację, tym lepiej czujesz, jak ta woda płynie. Ja jestem inżynierem procesowym i dość długo jakby z tego się wywodzę, więc big picture, widzenie całości, widzenie połączeń, rozumienie, jak operacjonalizowana jest na model biznesowy i procesy, strategia, jak to potem objawia się, wiesz, w architekturze organizacji, czyli w jej strukturze, w opisach stanowisk, w oczekiwaniach wobec roli i w całym procesie performance managementu, no to gdzieś musisz się nauczyć to widzieć. I z którego miejsca zaczniesz, to jest wszystko jedno, ale jak chcesz być konsultantem biznesowym, no to musisz rozumieć organizację, do której wchodzisz, nie? I nieważne, czy się zajmujesz czym twardym kawałkiem, czy miękkim, one i tak się ze sobą przeplatają i nie jest dobrze leczyć, jak nie rozumiesz organizmu. Więc gdzie zaczniesz? Up to you. Natomiast jeżeli nie będziesz rozumieć całości, no to będziesz działał na jakimś mikrowycinku, często powodując suboptymalizację albo wręcz szkodząc organizacji, mimo tego, że z tej perspektywy tobie się będzie wydawało, że to jest super. Także nie umiałabym doradzić, patrz szeroko, nie? Próbuj różnych rzeczy. Teraz byśmy powiedzieli, że to był talent management, ale wiesz, 30 lat temu jakby mi szef powiedział, czy zapytał mnie, czy jestem na swojej zielonej ścieżce i czy ja się rozwijam zgodnie z talentem, to ja bym zemdlała. Ja miałam dowieść, jak nie ja, to 100 takich jak to było za bramą i generalnie można mnie było wymienić, więc to były zupełnie inne czasy i trochę też jest o tym to, o czym będziemy rozmawiać, że nam się okoliczności przyrody ostro zmieniły i trzeba za tym nadążyć. Więc tak, szukamy ludzi, którzy mają szerokie spojrzenie, tak, fajnie jest rozumieć albo mieć doświadczenie z różnych obszarów, ale wiesz, mózg nie odróżnia, nie? Czy doświadczyłeś, czy się nauczyłeś. Jak cię tam nie było, to się naucz od kogoś, kto był. Także to też jest recepta. A czyli widzisz szansę również dla tych konsultantów i konsultantek, którzy może nie zasmakowali tych wszystkich obszarów w swojej karierze, a mimo tego mogą być wciąż skuteczni w obszarze HR? Oczywiście, że tak. Wiesz co, HR to też żebyśmy rozumieli, nie? HR jest subdziedziną zarządzania. To nie tak, jest już mnie tutaj coś ugryzło, że pojawiła się generalizacja. Tak. Łapiemy to i rzeczywiście można się tego nauczyć, to na pewno. I nawet moim zdaniem to jest mądrzej, wiesz, zamiast już wyważać te drzwi przez kogoś otwarte, to po prostu się tej wiedzy nauczyć. I też trzeba rozumieć, że wiedza z zarządzania to nie jest teoria. Bo teoria powstaje tak, że się robi dużą próbę, sprawdza się, co najlepiej chodzi, to zamyka do modelu i propaguje. Więc jak się uczysz od praktyków zarządzania, no to się uczysz best practice, czyli tego, co raczej działa niż nie działa. No bo pewności też nigdy nie ma, to żebyśmy nie czerwali jakoś specjalnie. Absolutnie. Powiedziałaś, że HR to jest, powiedzmy, jakiś wycinek tego, czym się zajmujesz, tak? I uprościłem ten obraz oczywiście. No bo taką główną działką, jeżeli można to tak podsumować, czy tym obszarem zarządzania, który podejmujesz w swojej pracy z klientami, to jest change management, tak? No i teraz jest takie legendarne pytanie, myślę, w zarządzaniu, które się pojawia, jak ty w swojej pracy oswajasz tę zmianę u klienta? W jaki sposób współpracujesz z zespołem w taki sposób, żeby tę zmianę u klienta oswoić? To jest, wiesz, ja bym powiedziała, ile organizacji, tyle pomysłów, ale rzeczywiście jest pewien pomysł czy metodyka, my mówimy Change Management 3D, który pracuje na 3 wymiarach organizacyjnych. I pierwsze, bo
zmiana w organizacji, ona się zaczyna dużo wcześniej, niż komuś przyjdzie do głowy, nie? I już zasób, który jest do tej zmiany, to ty też sobie kształtujesz miesiącami, latami, a czasami dekadami wcześniej. Bo zmiana jak soczewka, ona ci wyciągnie wszystko to, co się zadziało do tej pory. Relacje między ludźmi, relacje pomiędzy menedżerem, organizacją, żale, wdzięczności, takie historie, nie? Z poziomu emocjonalnego. Też różne próby, błędy, traumy. Tak? Również tak. organizacyjne. To wszystko w organizacji siedzi. Teraz te 3 poziomy, na których musisz organizację rozumieć, to jest przede wszystkim wątek indywidualny, czyli człowiek w zmianie. To jest trochę jak ta woda z góry płynie, czyli wiesz, nie? Jaki jest management, ten top, jakie tam są wartości, postawy, podejście i kogo oni sobie do organizacji zaprosili, bądź w niej zastali, bo też są sytuacje różne. Ja trochę z private equity pracuję, z funduszami inwestycyjnymi. Tam jakby czasami stan zastany I to są jest chyba taki, zmiany z top-down którym... raczej wówczas, prawda? Takie, Tak, tak. Bo są też tak, zmiany, które wynikają, że tak powiem, od dołu, tak? Ale ich jest znacznie mniej, jak się tak dokładnie. nie, one są takie ideologicznie piękne, ale wydarzają się rzadziej. I też potrzebują znacznie więcej czasu, niż jest perspektywa funduszu, który zainwestował pieniądze i musi wylewarować wartość. No to tu jakby Krótka żartów piłka. nie ma, Dokładnie. tak? No i teraz ta jednostka, jak ona w tej zmianie funkcjonuje, czyli jaką ma elastyczność, jakie ma przekonania, ale też jaki ma potencjał taki intelektualny i emocjonalny do tego, żeby w tej zmianie być, a potem to, czego doświadczyła. I to jest jedna rzecz. I to od góry do dołu to są różne story, tam, tak, to tym się trzeba zająć i rozumieć, jaka jest ta krzywa zmiany, co się dzieje, jak prowadzić narrację zmiany, żeby komuś pomóc, jak ułatwić, jak oswoić. Ja za chwilę do tego wrócę na poziomie organizacyjnym. Potem jest menedżer i jego zespół w zmianie i rozumienie, jakie jest oczekiwanie wobec lidera, jaka komunikacja, jakie zachowania i jak on ma zarządzać zespołem w ogóle i w szczególe na poziomie jednostki, bo tam jest więcej pracy w zmianie, no jak to w emocjach bywa. I dopiero ostatni poziom to jest zmiana na poziomie organizacyjnym, czyli project management i taka narracja tej zmiany, żeby z jednej strony jak najwięcej osób zaangażować, a z drugiej, żeby mitygować możliwie dużą ilość ryzyk. I to jest też wczesna detekcja, żebyś mógł zadziałać prewencyjnie. No i potem przygotowanie interwencyjne, what if, tak? Czyli scenariusze i przygotowanie. I tak jak widzimy, to jest takie mocno eklektyczne, nie? Tak. Bo to jest i operacyjne, i trzeba rozumieć perspektywę finansową, operacyjną, kliencką, społeczną, tak? Rozumieć historię tej organizacji, wizję i możliwości, trochę rynek i trochę co jest w środku. I na tych 3 poziomach się pracuje. Trochę inaczej pracujesz z kadrą zarządzającą, bo tam jest strategia właśnie narracja tej zmiany, kaskadowanie komunikatów, przygotowywanie, wypracowywanie wspólnych rozwiązań i oczywiście czym szerzej możesz angażować ludzi, tym lepiej, pod warunkiem, że oni mają zasób intelektualny, żeby wnieść, nie? Jak nie mają, to musisz ich oswajać trochę inaczej przez próby i komunikaty korzyści, bądź po prostu wymienić i też nie bójmy się tego słowa, nie wszystkich do każdej zmiany zaprosisz. Trzeba o tym mówić wprost. Nie zawsze to robimy, tak? No właśnie do tego chciałem nawiązać, bo to nie jest, to oczywiście nie jest popularny temat, tak? Ale bardzo dużo się mówi o tym, jak oswajać zmianę w organizacji, jak pomagać również zaangażowanym w zmianę ludziom, również odnaleźć się w nowej sytuacji. A bardzo mało mówi się o tym właśnie, kiedy warto powiedzieć stop. Jakby spróbować innego rozwiązania, po prostu zakończyć współpracę z daną osobą i powiedzieć, że no słuchajcie, z tą czy z inną osobą niestety to nie pójdzie dalej, tak? Próbowaliśmy wszystkiego, nie pójdzie dalej. Jakie to są te momenty, kiedy właśnie podejmuje się taką decyzję, albo jakie są symptomy, które skłaniają cię potencjalnie do podjęcia takiej decyzji, że z taką czy inną osobą zmiana nie będzie możliwa? Ja nigdy tej decyzji nie podejmuję, ale daję rekomendacje, nie boję się ich. I teraz opór jakby ma takie 3 podstawowe źródła, tak bym powiedziała, tak? Pierwsze, i on się najczęściej zdarza, to jest ten wymiar praktyczny, to znaczy, co to będzie dla mnie znaczyło, nie? Jak jest value for price, ile to będzie dla mnie dodatkowej pracy, czy ja będę musiała robić nowe rzeczy i czy będę wiedziała jak, czy nie zrobię z siebie wariata, albo czy moja efektywność nie spadnie, nie? Czy się nie zmęczę za bardzo, czy nie zaniedbam czegoś, czy ja na tym zyskam, czy stracę. Również chodzi o autorytet wśród zespołu, czy w oczach menedżerów. Trochę rzadziej myślimy o tym, co to dla mnie oznacza tak in general i czy ja odmawiając zmiany, to się rozwijam, czy zwijam i czy to na koniec dnia jest dla mnie bezpieczne, czy nie mieć nowych skilli. Ale tutaj świadomość, nie? Czyli ta
perspektywa korzyści dla pracownika. I czasami to jest tak, że naprawdę trzeba dużą akcję świadomościową albo indywidualne rozmowy zrobić, żeby ktoś sobie koszt wysiłku teraz przeksięgował na inwestycje w siebie w dodatku, a nie w organizację. O to chodzi, nie? Bo wiesz, jak ja bym, nie wiem, przestała się rozwijać w którymś momencie, no albo ty, mówimy, że dobra, już się cukier w cukrze nie rozpuszcza, już jesteśmy super. No to pytanie, na ile to wystarczy? Ile ja mogę oddawać ciepło? Pół roku, rok, 2 lata. Ile Kiedy tak ja muszę, prawda? właśnie, kiedy ja muszę zacząć szukać bardziej potrzebujących klientów, czyli mniej świadomych. To oni mają trochę mniej pieniędzy, to będą mi mniej płacić, może później, niektórzy wcale, nie? Więc generalnie sama się decyduje na downsizing. I ja bardzo lubię taki cytat z Alicji w Krainie Czarów, tam Czerwona Królowa mówi do niej: droga Alicjo, żeby pozostać w miejscu, musisz bardzo szybciutko biec, nie? I teraz to jest o nas, nie? To musimy iść dalej, bo inaczej to jest nasza decyzja, że wysiadamy. I zbudowanie już takiej potrzeby i rozumienia, a potem pomoc w nauce, w nabywaniu nowych kompetencji, bezpieczne testowanie, zobaczenie, że to jest korzyść dla mnie, a nie żeby Polska rosła w siłę, wiesz, a ludziom żyło się dostatnio, tak? Nie procent wybicie, tylko moje bezpieczeństwo albo moja przyjemność. Człowiek jest prosty, nie? Szuka tego, co ważne albo przyjemne i jak mu to dasz, to generalnie zrozumie. Szuka też większego sensu. Jak mu go dasz, to on jest rozumny i on pójdzie dalej, ale źle potraktowany, represjonowany i w lęku poszuka bezpieczniejszego miejsca, nie? I nie będzie myślał o tym, że to mu za rok nie da pewności w świecie, który się zmienia, tylko że teraz ten kredyt we franku żona, wiesz, nie? To tam są różne rzeczy i my musimy na nie zarobić. Drugi rodzaj obaw, obów tych praktycznych, pragmatycznych, no to są takie kulturowe, nawykowe. Wiesz, jak ja mam nawyk robienia czegoś, a jeszcze nie daj Boże się z tym utożsamiam, z jakąś etykietą na poziomie stanowiska, z tym, że mam swój pokoik na przykład, że przychodzę albo nie przychodzę. Zatem też idzie ego, prawda? No, też, no to wyciągnęłaś teraz ważne słowo, ale ja za chwilę o nim powiem więcej. No to jakby trzeba zobaczyć, po pierwsze zmieniać tylko to, co konieczne i dawać przestrzeń na budowanie mostu i jakby znalezienie podobieństw czy analogii w tym, co było, żeby nie zaburzyć konstrukcji takiej tożsamościowej, tak? Czyli uratować tyle, ile można. Less is more. Nie drap jak nie swędzi, nie zmieniaj jak nie trzeba, nie? Można naprawdę sporo fajnych zmian zrobić na nawykach. Zresztą cała teoria pracy z nawykiem mówi, że mechanizm zostanie ten sam, podmieniasz content, nie? I teraz spróbuj na starych nawykach zbudować nową wartość, jeśli tylko możesz, albo modeluj je tak, żeby były jak najbardziej... Oczywiście, że tak. Z poziomu nawyku, tożsamości, kultury. Tutaj ważne jest rozpoznanie wartości. No i takich, wiesz, rytuałów organizacyjnych. One są przeróżne. Warto się do nich odnosić. Na tym się też buduje wizję, narrację zmiany, symbolikę zmiany. Nie? Więc to opiekujemy. No i trzeci teraz... Czekam na tą trójkę. Najstraszniejsze zwierzę, te na 3 litery, nie emu. To, no to jest ego oczywiście, czyli opór natury psychologicznej. I teraz jakby jest bardzo niedobrze, a zdarza się to nagminnie, kiedy jest taki komunikat zmiany i tak tworzona jest narracja, że ja się czuję tą zmianą negatywnie oceniona. To znaczy zmieniamy się, bo ja byłam niewystarczająca albo zła. I teraz, no nie wiem, wyobraź sobie, że przychodzi tu ktoś, kto jest moim przełożonym, ja go z góry pozdrawiam oczywiście i mówi: słuchaj Karina, to prośba jest taka, żebyś następny podcast to nagrała trochę inaczej, nie? Bo my się teraz profesjonalizujemy i zależy nam na jakości. No to jest jak czujesz strzał. To, nie? To strzał, to jest strzał, i teraz to boli. Zobacz, z poziomu wizji to my mówimy lepiej, szybciej, bardziej, dalej. To pasuje. I idziemy z tym do ludzi. Tak. Ale jak ja ci mówię, musisz szybciej, lepiej, bardziej, dalej, wiesz, i dzięki... No to znaczy byłem wolniej, słabiej, dokładnie. Rozumiesz. I teraz można zgrzeszyć myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. I naprawdę w organizacji tak samo. Dlatego, że ja mogę użyć przymiotników wartościujących, które we wnioskowaniu logicznym mówią, jak ma tak być, to teraz nie jest. No i jakbyś do mnie przy tym chciał o tym porozmawiać, nie? Także zaczyna się, wiesz, obrona Częstochowy i ja nawet jak byłam ciekawa wcześniej, to teraz szklana wieża, fosa, krokodyle i już jestem u siebie. Oczywiście, że tak. I ja ci udowadniam, że sam jesteś głupi. W dużym skrócie. Pozwalam sobie na żarty, ale wiesz, tok myślowy jest taki, jak robisz zamach na moją kompetencję, na mój profesjonalizm, na moje terytorium,
Bądź ostrożny, Albo z nie? kolei trywializując, może powiedzieć na złość babci i odmrożę sobie uszy. Oczywiście, Tak jest. bo wiesz, ego powoduje emocje, a te zachowania nieracjonalne. Emocje działają jak immobilizer na szale. No, odcinasz się od korzyści, zaczynasz walczyć. Inne zachowania to jest pozbawienie informacji. Gdyby ja cię poinformowała i twoich kolegów, ale ty byś był ich szefem, dobrze byś się czuł w tym samym momencie? Nie należy ci się, bo to jest ego dalej, nie? Oczywiście. Nie powinieneś mieć czasu już tak praktycznie na to, żeby się przygotować, przegadać, zobaczyć, jakie są elementy. Częsty błąd. Jakbym przyszła i wprowadziła zmiany, albo poinformowała cię o tym, że wprowadziłam zmiany w sposobie, w jakim prowadzisz podcasty, ucieszyłbyś się? Jestem bardzo otwarty na feedback, ale Nie, to nie jest o dobre tym pytanie. było. Absolutnie. Ja cię nie zaprosiłam do rozmowy. tak. Nie powiedziałam, że mam taki pomysł i może warto byłoby rozważyć. Nie zapytała jeszcze, chciałbym dowiedzieć się, co mógłbym Tak, poprawić. tylko ci powiedziałam, że oczywiście. mogą być lepsze. Jakbyś zmienił to Tak, i to, tak. to by były. Mhm. Super? Nie? To jest atak w ogóle na twoje terytorium, na twój profesjonalizm. No, to śmieszne rzeczy, ale my to robimy na co Zdecydowanie. dzień. Mhm. W dodatku robimy w dobrej wierze. Także jest mnóstwo błędów komunikacyjnych, które zwłaszcza liderzy z silną taką determinacją w działaniu i z silną wizją popełniają nieświadomie, nieintencyjnie. Ja nie znam lidera, który chciał wkurzyć ludzi w zmianie. Serio. Nie? No Zazwyczaj bo po co miałby to robić, prawda? No to jakby same sobie strzela w kolano. ale też w ogóle ludzie lubią ludzi, nie? Tak, I wolą jak jest fajnie niż niefajnie. Natomiast skoncentrowani na celu, z silnym przekonaniem, czasem mówią rzeczy, które percepowane są w sposób blokujący Mhm. osoby, które mają zaprosić. I teraz, jeżeli naruszysz to ego, a można naprawdę na bardzo wiele, to są pominięcia, to są błędy komunikacyjne, to są decyzje podejmowane w obszarze czyjejś kompetencji, bez konsultacji, bez możliwości adaptacji tego na swój obszar, to raz, że tracisz ten wątek, ja mówię z podłogi, wiesz, ja jestem linowcem, po pierwsze jestem procesowcem, więc jakby od ludzi, którzy w tym działają, i oni znają ograniczenia i oni potrafią wyspredzić rozwiązania. Ty z zewnątrz albo z góry nigdy nie widzisz tyle, co oni. Jak nie z poziomu przyjemności, to rozsądek ci powinien podpowiedzieć, że powinieneś to budować z nimi, nie? A przy okazji masz buy-in, no bo jakby ten commitment powstaje wtedy, kiedy to jest moje. Jak jest moje, to jest ważne. I ja wtedy jakieś mam większe zobowiązanie, żeby to realizować i obronić dalej. Także wystarczy ludzi zaprosić. Ale jak ich obrazisz, dotkniesz, bo to jest o tym, nie? Nie uszanujesz. Tam padają bardzo silne słowa. Godność, szacunek. No można to spalić na starcie, chyba to jest problem tych projektów. A to się prawda? często zdarza. Wychodzi szef wszystkich szefów, mówi cześć, tutaj taka historia i teraz my będziemy lepsi, bo do tej pory to... Nie, to już się skończyło przedszkole, nie? Teraz się profesjonalizujemy. I wyobraź sobie tych ludzi, którzy 20 lat budowali firmę, no bo ostatnie 5, jak oni się czują. I ty to potem odkręcasz jakoś? Udaje ci się to odkręcać? Słuchaj, taką czasem się komunikację? udaje, a czasem już po pierwszym takim komunikacie, bo najlepiej do niego nie dopuścić, nie? Potem są techniki, które mogą to odkręcić, ale to też wymaga otwartości, no bo ja powinnam przyjść i powiedzieć, słuchaj, wiesz co, źle jakby to zabrzmiało. Teraz tak słyszę, że chciałam powiedzieć to, czyli nazwę, intencję. Mogę cię przeprosić, głupio wyszło, tak? Mogę powiedzieć sorry, bo mogłeś się źle poczuć. Naprawdę chodziło mi o to i o to, tylko ja teraz to już muszę pokazać, że ja cię naprawdę traktuję po partnersku. Jest taki temat i teraz bardzo mi zależy na tym, albo nie wyobrażam sobie, żebyś tego nie skonsultował, albo żebym nie miała kompetencji twoich do przegadania tego, bo na koniec to jest twoja odpowiedzialność. I tutaj gdzieś naprawdę upełnomocnienie ludzi w tej zmianie. I to też jest takie, wiesz, łatwe i trudne, bo jest tricky. Nie daj Boże przyjść do ludzi i zapytać, hej, jak wy chcecie, żeby było? Masz koncert życzeń, którym nie zarządzisz, na górze ci wyjdzie taki kalafior oczekiwań. Których No nigdy i nie będziesz w stanie potem, spełnić. tak. A wyeskalujesz oczekiwania, że ktoś chce coś z tym zrobić. Ja na takie pytanie, wiesz, na szkoleniach albo u klienta, co zjesz na obiad, odpowiadam regularnie bażanta. I patrzę na reakcję, bo jakby pytaj o takie rzeczy, na które chcesz usłyszeć odpowiedź. Więc ja mogę powiedzieć, cel jest taki, albo potrzeba jest taka, albo razem odkryjmy tą potrzebę, zobaczmy jak jest, czyli najpierw future state, potem as is, jaki jest gap. I teraz pochylmy się nad tym, co zrobić. W ogóle odpowiedzmy sobie na pytanie, czy działając w dotychczasowy sposób jesteśmy w stanie zrealizować nowe ambicje. Jeśli nie, no to pomyślmy, co się musi zadzieć, żeby tak było. Ja nie mówię, że tamte działania były złe, one może były dobre. Wtedy człowiek podejmuje najlepszą możliwą decyzję w warunkach, w jakich funkcjonuje. My często wchodząc do organizacji, ja tego uczę swoich konsultantów,
ukłoń się i uszanuj, bo ty nie wiesz, w jakich warunkach powstawały tamte decyzje, jakie były możliwości ograniczenia, przez co oni przeszli, zanim ta decyzja została, co próbowali wdrożyć, a z czym zostali, Co nie wypaliło. na co było prawda? pieniądze, co się udało, co się nie podobało albo nie podobało centrali albo szefowi. Wiesz, no jakby jest 1000 historii, które wszyscy znamy, bo tak jak powinno być, no to są piękne historie, ale potem życie ich nie zna, nie? To jakby nie wszędzie są chmurki, jednorożce i ta tęcza i to tak nie wygląda, więc trzeba całą tą architekturę i kaskadowania informacji, i angażowania ludzi, i projektowania rozwiązań, i ich testowania, dystrybucji odpowiedzialności, ale też oferty dla ludzi przygotować wcześniej. I do tego są narzędzia, jakby tego się można nauczyć. Są specjalne mapy, gdzie sobie możesz i zmapować i agentów zmiany przez pryzmat wpływu na zespół i wpływu na zmianę. Potem to przerzucić na matrycę, gdzie masz detekcję ryzyka, takiego personalnego. No i jak ci wyskoczą czerwone pola, no to rozumiesz, że musisz zadziałać interwencyjnie, czyli wyciągasz tych ludzi przed nawias, zwłaszcza tych, którzy są tak zwane key position. Oni się zamieniają w key people wtedy. I jakby wcześniej przygotować dla nich ofertę, która da przestrzeń i ich ego, i tym potrzebom emocjonalnym, i przygotuje ich, żeby mogli funkcjonować najlepiej, a czasami przygotować również ofertę korzyści. I teraz tak jak masz kluczowego pracownika ze względu na wpływ i wiedzę, to fajnie, że mnie zapytałeś, kiedy go zwolnić. Jak możesz. A jak nie możesz, bo jest wiedza tajemna, plemienna, to czasami trzeba dobudować strukturę, rozmasować te kompetencje, stworzyć backup i dopiero jesteś gotowy, żeby wejść. Masz przeciwwagę w ogóle, tak? I czasami tak optymalizujemy struktury, że tniemy do kości. I potem, nawet jakby nam ktoś spadł z roweru, wiesz, to nie chodzi o złą wolę, to my nie mamy backupów, nie mamy kluczowej pozycji krytycznej dla procesu, a nie mamy żadnego knowledge management, spisanych procesów i standardów działania. To jest groźne, tak? No tak, ale to zostaje goła, prawda? O to chodzi. W związku z tym trochę inaczej pracujesz z kimś w organizacji dojrzałej i bezpiecznej, a trochę inaczej z kimś, kto ma jedyną wiedzę, której ty nie odbudujesz i strata będzie ogromna. Także wtedy trzeba dobrze ważyć, jakimi argumentami i korzyściami pracować, żeby tych ludzi wciągnąć. Niestety dla wielu menedżerów już nie jest tak, jest między nami duża różnica wieku, trudno ja to powiem, więc ja wchodziłam na rynek 30 lat temu. W związku z tym, jak pracodawca rzucał frisbee, to nawet do końca, jeszcze ręki nie ruszył i już w ogóle wszyscy staliśmy w blokach startowych, łapaliśmy w biegu te zadania i przynosiliśmy i większość nas się cieszyła i merdała ogonem, że zrobione. Tak. To był czas awansów bez wynagrodzenia, bez zmiany wynagrodzenia, dodatkowych obowiązków, bez zmiany wynagrodzenia i różnych innych fajnych rzeczy. Ja byłam szefem produkcji, 12 wchodziłam na kartę serwisową, bo na mojej nie było godzin. Rozumiesz, co mówię, prawda? Rozumiem, pewnie. Tak, więc my tak pracowaliśmy. I teraz myślę, że i w moim wieku jest wielu menedżerów zarządzających, bo rynek urósł. Wiesz, jak z rynkiem, nie? Najpierw masa, potem rzeźba. Więc najpierw myśmy zajęli wszystkie miejsca. Tak się wydarzyło. No oczywiście, że tak. Potem weszły kolejne pokolenia i teraz my siedzimy na tych stanowiskach dyrektorskich, menedżerskich i my się nigdzie nie wybieramy, bo ZUS-u nie będzie. Także też mało jest przestrzeni dla nich, a my jesteśmy nauczeni tego, że praca jest wartością, że trzeba dostarczać, że trzeba się angażować i trzeba kombinować. Taki element godnościowy właśnie w tym wszystkim, prawda? Inny etos, nie? I wchodzą kolejne pokolenia, które nie musiały tak walczyć. I super. I którym my daliśmy tam mieszkania, szkoły, inne rzeczy. Mój syn właśnie na studia idzie. I dlaczego on ma walczyć w ogóle, jak on jest snowflake? Jest unikatowy w ogóle. Jedyny w swoim rodzaju. Jest deficyt na rynku siły roboczej i on znajdzie pracę w 20 minut. A on nie ma parcia na władzę i na wyróżnienie, bo nie ma tych kompleksów, które myśmy mieli. No i teraz w takiej organizacji teraz wchodzi zmiana, że tak sobie pozwolę przerwać. Wchodzi zmiana w organizacji, masz właśnie takie osoby u siebie w organizacji, różne pokolenia. No i teraz jak utrzymać takiego snowflake'a, jak powiedziałaś, w organizacji, kiedy potencjalna zmiana wcale nie musi dla niego oznaczać bezpośrednich korzyści z dnia na dzień.
No i tak, nie powiem, jeżeli możesz, automatyzuj, nie? Bo ostatnio tam guru jeden powiedział, wykluczmy ludzi, będzie prościej. To nie jest takie proste, więc mamy tych ludzi, mamy młodych, spróbuj ich zrozumieć, ich potrzeby i ich nawyki. I tutaj wracamy do tego samego. To jest pokolenie gamingowe. W związku z tym prosty, jasny scoring, zasady, feedback na bieżąco, punkty, które się liczą i możesz wypłacić w dowolnym momencie albo na featuresy zamienić. Taka grywalizacja. Daj, ale wiesz, personalizuj, traktuj indywidualnie, bądź w kontakcie, a jeszcze trochę, i to mówię z pewnym smutkiem, rozumiejąc, jak funkcjonuje polska szkoła w tej chwili, czy cały system edukacji, bo o tym mówię, to oni przychodzą nieprzygotowani do projektowania rozwiązań i też jakby dość szybko porzucają to, co ich nie kręci, więc jeszcze musi być fajne. I tutaj rekrutacja oparta na talentach, dopasowanie tego, co lubię, skracanie perspektywy, czyli te quick wins, tak, żeby sprawczość urosła i żeby podbudować. No nie wiem, rób to w ładnym miejscu, niech sobie zrobią selfie, bo to jest social media też ważne, ale tak naprawdę to takie, wiesz, wewnętrzne hero story, nie? Kiedy oni mogą, bo to jest pokolenie bardzo wrażliwe na ocenę otoczenia. No to graj tym, co masz. Spróbuj tego użyć. Przestań to kwestionować, oceniać. Jakby będzie szybciej, jak zrozumiesz, że to jest twoja waluta i tym grasz. To są bardzo fajni, ciekawi, wartościowi ludzie, którzy mają przewagi technologiczne, tak, lepiej współpracują w zespole i częściej pytają, wbrew pozorom, tak, bo się nie męczą z tym, że nie wiedzą, no to niektórych denerwuje, innych nie, natomiast też dawaj w małych bajtach, bo oni i zupełnie inaczej przyswajają wiedzę i też potrzebują innych narzędzi, innych źródeł. Są przebodźcowani też i to jest prawda, w związku z tym musisz mieć 7 kanałów i przypominajkę, no bo taki jest user experience teraz w rzeczywistym świecie, nie? I nikt się nie będzie przegrzebywał przez 17 procedur. No bo, sorry, nie? Krok po kroczku, no, jak porzucamy koszyk, jak trzeba wejść na drugą stronę i się nie loguje z palcem, to o czym my mówimy? Tak. I teraz oczywiście możesz się targetować na starszych takich jak ty, oni mają inne deficyty, to też jest i więcej chcą pieniędzy i to też jest prawda. W związku z tym, no to jest wszystko, za każdym razem to jest business case, ale dopasuj do potrzeb emocjonalnych, operacyjnych i do możliwości zmiany. A jeżeli nie zrobisz sobie audytu zasobu, z którym pracujesz, no to jeszcze spróbuj kupić inny. To też, no może jak masz pieniądze oczywiście na to i rynek ci to proponuje. Ale znowu jak nie będziesz, i ja przepraszam za te kolokwializmy i uproszczenia, ale wiesz, fajne, ładnie jak nie będziesz miał employee value proposition dla tego pracownika, nie, w całości, no to on do ciebie nie przyjdzie. I teraz zobacz, że też jest taka duża zmiana narracji, już nie mówimy o high performing organization, tylko well-performing. Zapożyczyliśmy sobie well-being i high-performing. I teraz mamy taką organizację, która daje ten dobrostan. To jest takie słowo, z którego wszyscy się w Polsce śmieją, nie? To fajne. Mówisz dobrostan i to weź, nie? No, dobrostan w kontekście ludzi tak troszkę średnio. Ale jakby ja głęboko wierzę, że jak nam nie jest po drodze, może tak upraszczając, i ja sobie nie załatwiam swoich życiowych interesów, albo przyjemności, albo ścieżki rozwoju, albo czegokolwiek z tobą, to ja cię mogę porzucić. To jest taki sam związek jak każdy inny i to jest transakcja. Jeżeli organizacja mi coś i ja coś organizacji. I w ogóle jest sztuką ułożenie tego na poziomie takiej równej transakcji. Mówimy partnerstwa, to jest takie słowo, co nie do końca wiadomo, co znaczy w tej sytuacji, zwłaszcza jak nie ma zasobu po jednej albo po drugiej stronie, ale jednak stworzenia tej opłacalności, kontrybucji na rzecz czegoś, tak? I teraz mamy te lazy girl job na przykład, nie? I różne takie historie, a z drugiej strony mamy młodzież, która idzie do pracy, jest tam oszukiwana na przykład, nie? I to się też dzieje. I potem mówimy, czemu oni są nielojalni? No bo oni patrzą na to, co im się dzieje, patrzą też na starszych od siebie, już nie daj Boże na swoich rodziców, bo oni przeżyli 2,8, już takie kombatanckie historie, ale wiesz, rynek się z nimi nie obszedł za dobrze i nie mają zaufania do pracodawców, bo wiedzą, jak oni funkcjonują. I teraz to się bardzo zmienia, ale historia się nadpisuje długo. I my tak nie całkiem z zaufaniem patrzymy na to, co się dzieje, więc trochę tą historię trzeba tworzyć od nowa, a z drugiej strony tworzyć jasne oczekiwania, wspierać w realizacji, ale na końcu jest ultimatum, bo pytałeś mi, kiedy odpuścić, nie? Ja nie oddaję ludzi walkowerem. Jakby to jest wbrew...
Pozwalam im, Powalczyć daję o im siebie, przestrzeń, okej. tak, powalczyć o siebie. Okej. Bo jeżeli ty masz trudność, to ja z tobą o tym porozmawiam. I teraz przygotowanie menedżera do tego, żeby sobie poradził z trudnymi emocjami pracownika, bo wiesz, człowiek w lęku albo w gniewie zachowuje się nieracjonalnie i może prezentować zachowania trudne. To teraz ja muszę być ze sobą nieźle dogadana, żeby w takim trybie pomyśleć, czego nie zrozumiałeś, co cię dotknęło, czego się boisz, a nie kim ty jesteś, że tak do mnie mówisz. Bo ta druga ścieżka, ona jest krótsza w ogóle. No i będzie cut, tak, prawda? no, oczywiście. No tak. I jest konfrontacja przy dużej różnicy, asymetria jest, przełożony podwładny konsultant, pracownik, no jest ta asymetria, tylko to jest bicie dziecka. Niczego nie wygrałeś, się wyżyłeś, pobiłeś kogoś. Po Raczej prostu. wyraz bezsilności. To prawda? jest tak, to jest takie chuligaństwo biznesowe. Nie? A propos tego wyrazu, tej bezsilności, no przynajmniej taka jest moja percepcja, że jednak menadżerowie w Polsce dzielą się na tych, którzy jakby akceptują ten stan rzeczywisty, stan dzisiejszy, że są te różnice pokoleniowe, tak, że trzeba reagować na to, jak zmienia się świat, zmieniają się również aspiracje przyszłego pracodawcy, czy współpracownika, czy współpracowniczki. I też nie ukrywam, że widać również tych menadżerów i menadżerki, którzy troszeczkę próbują zakrzywiać rzeczywistość. I, że tak powiem, walczą z faktami. nie weszli w tą zmianę, są fakty, ale, że tak powiem, tym gorzej dla faktów, jeżeli nie zgadza się to z moją percepcją. Załóżmy, że jest taka osoba, która na ten moment negowała ten stan rzeczy. Od czego powinna zacząć jakby w tej transformacji samego siebie, jeżeli chodzi o otwarcie się na te nowe pokolenia, na to, w jaki sposób zmieniają się właśnie, tak jak wspomniałem, aspiracje, czy spojrzenia przyszłych, czy tych wchodzących teraz na rynek pracy pokoleń. Wiesz co, no ja jestem empirykiem, więc zawsze na osoby zarządzające albo zawiadujące biznesem jakkolwiek działają liczby i dane. I teraz gdzieś takie prześledzenie tego, jak to się zmieniało, to niestety nie jest na 5 minut rozmowa, nie? I teraz co mi daje obecny styl zarządzania? Wiesz, taki piękny case to jest firma, która zatrudnia 3,5 tysiąca ludzi. Polski właściciel, wchodzi fundusz inwestycyjny, bo wydrenowana od środka organizacja na gospodarskim zarządzaniu polskim takim prowadzona, zaczyna się zapadać od środka. Jest rynek, jest komu, jest co, sprawdzamy, czy jest kim, bo to jest na poziomie due diligence przed zakupem ważne. No i się okazuje, że tam nie bardzo jest, no i też te metody zarządzania to są inne. I sobie rozmawiamy, a właściciel mi mówi, dziecko, jak ty jesteś taka mądra, to czemu ty nie jesteś taka bogata? A on, wiesz, wstaje rano i jest po horyzont jego, jeździ sobie na krokodyle do Kolumbii i generalnie całe jego życie i to, co osiągnął, mówi, robiłam dobrze. No, tylko że wtedy jest takie pytanie, że tam Kasiu, Zdzisiu, Krzysiu, drogi mój najmilszy, a jak ty jesteś taki mądry, to czemu wchodzi fundusz i musi wykupić pół królestwa, żeby ono poszło dalej? Co się zmieniło i kiedy? I czego nie zauważyłeś? Że potrzebujesz obcych pieniędzy do zarządzania własnym biznesem. Wiesz, już jest takie set story, jak chcemy konfrontacyjnie, ale czasami gdzieś zrozumienie, większość z nich zresztą się sama męczy tak naprawdę, czuje dyskomfort, jest przepracowana, przeciążona. Też, żeby zrozumieć i z empatią do polskich właścicieli czy do polskich menedżerów, większość z nich zapłaciła życiem za miejsce, w którym jest. Nie jeździła na wakacje, pracowała w nadgodzinach, uszkodziła relacje, rozwody, choroby somatyczne, różne takie historie. Dzieci, które nie chcą przejąć sukcesji albo w ogóle na myśl, że mają iść na zarządzanie, patrzą na niego, mówią, chyba ty, nie? Ja nie chcę tak żyć. Więc ci ludzie zapłacili życiem za transformację Polski też. I jakby z całym zrozumieniem, że to nie działa już, to też z uznaniem i szacunkiem dla tego, czego doświadczyli i jak ciężko pracowali, nie? I teraz wiesz, no musisz zaprzeczyć sobie. To jest ten moment, bo my się tak śmiejemy z boku, nie jest fajnie sobie w studio porozmawiać, ale pracujesz 10, 20, 30 lat. Masz odpowiedzialność nie polityczną, a tak jak menedżer w korporacji wynajęty, tylko swoimi pieniędzmi za to płacisz i swoją twarzą przed ludźmi, którzy są dla ciebie ważni. Jak ci to upadnie, kim jesteś? Zapłaciłeś życiem za co? Bardzo trudne pytania i bardzo delikatnie. Trzeba, ale wiesz, trzeba z tym pracować, więc ci ludzie muszą zrozumieć, czy
musisz ich doprowadzić, dlatego te elementy coachingowe też są takie ważne, nie? Bo tu fajnie architektura organizacji, narzędzia twarde, potem narzędzia w zmianie, ale też praca z człowiekiem, z decydentem. On też musi zrozumieć, że to nie jest atak na niego, musi się otworzyć, musi uwierzyć, że może, albo świadomie przekazać to komuś innemu. To też są takie trudne momenty i właściwie dopiero jak pokażesz mu wizję, którą on jest w stanie zrealizować i czasami ta wizja to jest kolejne nie najlepsze rozwiązanie, ale o krok, 2, 3 lepsze niż jesteśmy teraz. I osiągalne, prawda? Tak. I gdyby ktoś przyszedł, wiesz, 2 lata później powiedział, słuchajcie, takie rzeczy zrobiliście, to można było tak, tak, tak i tak. Tak, w teorii tak, w Jak się praktyce nie zna przestrzeń rzeczywistości. była na to. I wiesz, to co ja powtarzam swoim konsultantom bardzo często, nie możesz tańczyć szybciej niż gra muzyka. Musisz bardzo dobrze zrozumieć, w którym miejscu jesteś. I czasami to zbudowanie zaufania, to też o tym się mówi wśród konsultantów, czasami musisz najpierw klientowi dać to, co chce, żeby zdobyć mandat zaufania i żebyś mógł pracować nad tym, czego naprawdę potrzebuje. Buy-in w projekt. Tak, dokładnie. tak. I to są bardzo różne historie i od dojrzałości twojego klienta, ale też twojej, od szacunku dla niego i od twojego przygotowania merytorycznego zależy, czy ci ten projekt pójdzie, czy nie. Bo zaczynasz w jakimś miejscu, czasami jest dłużej, czasami rozmawiasz z klientem i sobie myślisz, będzie dłużej, nie? No będzie dłużej, ale będzie, ale można tam pójść. Po prostu ta sztafeta się rozciągnie trochę. Trzeba będzie zrobić ileś. No jestem procesowcem, to mówię tych kroków pośrednich, nie? I po prostu nie zrobię sobie ze Seeds to Future State tak, a firmie wszystko przyjmie. Natomiast zrobimy sobie te kroki i będziemy szli. Może z czasem będą coraz większe, może to się spodoba, może trzeba się będzie cofnąć trochę jak w Chińczyku do bazy i zacząć jeszcze raz, ale to jest możliwe. I teraz moim zdaniem miarą prawdy jest skuteczność. Jak myślisz, że jesteś dobrym konsultantem, to miarą twojej prawdy są twoje wdrożenia i ich efekty, a nie twoje pomysły, wizje i wpisy na LinkedInie. Z całym szacunkiem. Nie? Ale też zgodzisz się chyba, że efekty też nie bezpośrednio po projekcie, ale jednak w odniesieniu do jakiejś dłuższej perspektywy czasowej. Jak ta organizacja radzi sobie również bez ciebie w niej. Oczywiście, że tak. I teraz do ważnego wątku w ogóle dotknąłeś, bo ideą change managementu jest wykształcenie kompetencji i nawyku organizacyjnego. I odpięcia tej konsultingowej kroplówki, inaczej to jest nieuczciwe. Tak naprawdę, nie? Jeżeli pompujesz organizację swoją energią i swoją wiedzą, odpinasz się i ona siada, znaczy nie umiesz tego robić, niestety. I wiesz, to też potem jakby to, jak powinny wyglądać zespoły projektowe. Dlaczego interim jest ok, ale już 5 interimów, którzy ci zawłaszczą obszar cały i wprowadzą tam zmiany i wyjdą i zostawią dziurę, to nie jest ok. Oczywiście, że tak. Ale no to jest pytanie, na ile jesteś uczciwy i jaki ty masz w tym interes. A tutaj też są różne strategie biznesowe, tak? To się zdarza. Więc trochę to jest też o etyce pracy konsultanta i o tym, że naprawdę masz na rzecz czyjąś działać, a nie tylko te Mendaysy sprzedawać, tak? Jest fajne, jak cię biznes zaprasza, tak jak Magda Gessler na obiad, wiesz, i widzisz, co zostało. Ja miałam dość długie doświadczenie w projektach linowych, one się wszystkie udawały. No jest naprawdę, to jest tylko pytanie, jak duży jest przyrost, ale ile się utrzymało, to jest w ogóle inne pytanie. Bo to jest pytanie, trochę jak z dietą, nie? Każda działa, tylko potem jest jojo. Jeżeli nie zmienisz dyscypliny, ona jest często w głowie, nawyków emocjonalnych, tego co robisz, czyli rutyn, procesów, standardów, nie będziesz tego audytował, nie będziesz bodźcował, no to człowiek z ciastkiem nie wygra. To stare nawyki wrócą. I to jest dokładnie to samo. Albo zmienisz, potraktujesz tą dietę jako lifestyle, i wtedy jesteś tam, gdzie powinieneś być, albo potraktujesz jako dojście czasami do listu bonusowego na jakiś okres, nie? Żeby wykazać określone rzeczy. No to wtedy to nie będzie działało. W ogóle z zarządzaniem jest jak z dietą, bo zobacz, jakby zapytamy kogoś, co jest zdrowe, również w zarządzaniu, to wszyscy wiedzą, nie? Niektórzy tam książki z tego piszą, ale jakbyś mnie zapytał, co ja jadłam wczoraj, to jest co innego, nie? I ja mam świetne
usprawiedliwienie i tak jak w organizacji, bo akurat to było, bo komuś nie chciałam zrobić przykrości, bo coś było tańsze, bo już było gotowe, bo nie umiem gotować. Nie, no różne mogę mieć powody i one kształtują moje menu tak jak katalog moich działań i zachowań menedżerskich. I teraz jaką ja muszę mieć świadomość, jaką dyscyplinę i jakie preferencje, no i też na końcu jaki organizm, nie? Bo to są też te różne zasoby, które mamy i sama organizacja, żebym ja mogła być fit, tak, żeby nie było przerostów, bo to jest niezdrowe, ale też, żeby nie doprowadzić organizacji do anoreksji, co niektórzy konsultanci robią, bo zapatrzeni w wyniki operacyjne, no najłatwiej ciąć koszty. To jest dla głupich, przepraszam. No możesz do końca i zgasić światło. Tylko pytanie, co to da w dłuższej perspektywie i jak jest EBITA, jak jest EWA? Co ty załatwiasz to tutaj i co się dzieje z przewagami konkurencyjnymi? Bo jak tą metaforą, że wiesz, organizacja jest jak ciało, pójdziemy, to czy ty albo ja możemy za tydzień ważyć 10 kg mniej? Normalnie jest trudno, nie? Ale jakby od tego zależało życie mojego niedobrego dziecka, to ja sobie utnę nogę i będzie minus 12. Na twardym KPI-u pod tytułem waga Wykaże to, i co ma masa wykazać. całkowita, Tak. wykaże, nie? I jakby jak to by był cyrograf i pakt z diabłem o życie, to ja to wygram. I niektórzy tak traktują swoje bonusy albo pozycje. Natomiast pytanie jest, no nie wiem, ja jestem konsultantem, gram w polo, lubię tańczyć. Co mi to zrobiło właśnie? I czy ten wynik tutaj, co to świadczy dla mojej pracy? Co to świadczy dla mojej pasji, dla hobby, w ogóle dla mnie, nie? I czy ja sobie nie wycięłam jakiejś przewagi strategicznej takim małym zwycięstwem, bo my to robimy czasami. I tutaj też taka mądrość konsultanta, ale mądrość i kompetencje, czy umiejętności, dojrzałość, uczciwość, bardzo fundamentalnych rzeczy dotykamy, nie? I świadomość konsekwencji własnych działań też jest bardzo ważna, zwłaszcza jak wchodzisz już na poziom doradzania zarządowi i ten zarząd ci zaufał. Bo na końcu ty wystawisz fakturę i pójdziesz, a oni z tym zostają. To trochę jest gra o ich życie, bo organizacje tam lepiej gorzej, one sobie zawsze poradzą, a to jest też o ludziach, którzy ci zaufali, nie? Oni ci często oddają swoje kariery w twoje ręce, albo nawet jak nie są przekonani, przyjmują twoją rekomendację. To jest gigantyczna odpowiedzialność. I oni z tym zostaną, prawda? Tak. Tak, i to trzeba na głos powiedzieć, że konsultant, nawet jak mamy te success fee, no bo to konstrukcje są różne. Ja akurat lubię z wynikiem pracować, bo to mnie trochę tam dopinguje. Tak, do tego. Natomiast i tam mam wpływ, nie mam, to są dyskusje, wiesz. Generalnie jakbym myślała, że nie mam wpływu na wynik organizacji, to nie powinnam do niej przychodzić. Dobra, to dosyć prosty czek jest. Jeżeli widzę, że nie wpłynę na to, to po co miałbym już podejmować? To zapraszam na studia, nie? Tak. To ty sobie posłuchaj i self-service dalej i rób sobie jak chcesz. Więc generalnie to jest cały czas też kontrakt psychologiczny. I myślę, że jak mówimy w ogóle o tym, jak być tym konsultantem dobrym, to zobacz i etyka, i kompetencje, i twarde umiejętności, i rozumienie biznesu, i świadomość tego, co na rynku. Przewaga, którą ma konsultant, to jest to, że on już widział bardzo różne rozwiązania i ich konsekwencje. I wiesz, potrafi albo wybrać coś, albo stworzyć hybrydę, albo pokazać ci wachlarz możliwości, żeby cię uruchomić do czegoś. Natomiast powinien być też narzędziowo wyposażony i problem solvingowo, no i w obszarze service design, nie? Żeby umieć projektować nie tylko własną usługę, ale też rozwiązania w twojej organizacji. To jest bardzo trudna, złożona, eklektyczna rola. Moim zdaniem nie dla każdego. To też jakby mało o tym mówimy. Nie każdy jest konsultantem. Nie każdy powinien być konsultantem, bo bardzo wiele osób wychodzi z organizacji, no już to takie mamy co roku pielgrzymki, że dobra, mam tego dosyć, nie? I jak nie kozy w Bieszczady, to będę freelancerem. I do tego chciałbym nawiązać. Dawaj. To jest idealne otwarcie kolejnego tematu, bo chciałbym połączyć to niejako z reskillingiem potencjalnie, ponieważ tak jak powiedziałeś, jest scenariusz, ktoś wychodzi z organizacji, mówi, no teraz będę freelancerem, doradcą, freelancerem, doradczynią. Zaangażowała się jednocześnie w budowanie albo w realizację programu Szkoły Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych. Tutaj realizujemy to wspólnie razem z Akademią Leona Koźmińskiego. Czy widzisz właśnie w tym programie taką furtkę dla potencjalnych doradców, doradczyń, ekspertów biznesowych, żeby właśnie te kompetencje zbudować? Da się to zrobić? To jest w ogóle mega bezpieczna rzecz, bo tak, jak jesteś w organizacji
I generalnie, i tak jak jesteś menedżerem, to wszystkie te rzeczy robisz, nie? Optymalizujesz, wprowadzasz zmiany, facylitujesz, wypracowujesz rozwiązania. No cały ten, może sobie nie piszesz kontraktu menedżerskiego, bo jesteś na etacie i może nie projektujesz sobie produktu swojego jako usługi. To ci odpada, ale zasadniczo to te rzeczy, które masz doradzać, to już robisz. I teraz moim zdaniem to jest w ogóle super fajna rzecz, bo wychodzisz i pierwsze co robisz, ja w ogóle tak lubię ścieżki karier budować w organizacji, że zaczynasz od tych kompetencji, które już cię wzbogacają w roli, w której jesteś. One cię wzmacniają tutaj. Ty nie musisz podjąć decyzji, że będziesz konsultantem od jutra. Nie daj Boże, i tego w ogóle to odradzam, żeby rzucić wszystko, pójść na studia i wtedy być gotowym, nie? Ja to Kaizen mam we krwi, jednak nie tylko Kaizen HR, więc to mocno siedzi. I teraz będziesz lepszy już tutaj. Miarą prawdy jest skuteczność. Zacznij wdrażać rozwiązania, które myślisz, że działają i sprawdź, czy A, umiesz to robić, B, czy one działają. Masz świetną okazję w swojej organizacji pójść krok dalej. I tak budujesz siebie. W najgorszym wypadku cię awansują, nie? No, jakoś może dasz radę. Czyli spróbuj najpierw in-house? Tak, tak. I nawet jeżeli chcesz pracować gdzie indziej, to poszukaj długoterminowych kontraktów, czyli jednak interimów, albo takich, że ci zajmują 2-3 dni w tygodniu, żeby zbudować sobie ten most, a dopiero resztę. I zastanów się jeszcze, jakich dodatkowych kompetencji potrzebujesz, bo zwykle konsultant to też trochę jest trener, to też trochę jest coach, nie? Zobacz sobie ścieżkę, zobacz, co już masz na poziomie zasobów, no dalej jest future state, nie? I zobacz, czego ci brakuje, gdzie i jak możesz tych kompetencji nabyć. I taka szkoła to jest też super taki moment i praca w organizacji, żeby się przymierzyć do nowej roli. Bo ja mogę sobie wyobrażać, że mi by się podobało być konsultantem. Nie? To jest takie, nikt tego nie wie. Na poziomie wydaje mi się, to nie wiem, jakbyś mnie zapytał, co będzie, jak będzie katastrofa lądowa, to ja będę ratować, bo jestem ratownikiem. Ale może będę biec 3 dni przez las, nie? W szoku, nie wiem. Dopóki mnie ktoś nie sprawdzi, to ja nie wiem. I to samo może być w konsultingu. Więc spróbuj sobie te zadania poprzenosić. Spróbuj wejść w rolę. Weź projekty interdyscyplinarne w nie swojej części organizacji. Wejdź w rolę konsultanta wewnętrznego w bezpiecznym środowisku. Zobacz, co należy uwzględnić. Ucz się powoli, tak? Nie wyskakuj gdzieś, bo i tak masz słaby credential wtedy. Taka jest prawda. Wejdź w projekty, oczywiście, wejdź w projekty crossowe. Może też po takiej szkole, zamiast zaczynać na własną rękę, dołącz do organizacji, która ma jakiś know-how, do organizacji konsultingowej, która ci powie, jak być konsultantem. Zaczniesz projekty w większym gronie już na zewnątrz, nawzajem się będziecie uczyć albo ktoś nauczy ciebie i wtedy zdecyduj, czy w ogóle chcesz być takim samotnym wilkiem, bo to są takie wizje i marzenia, one tam nie każdemu pasują tak naprawdę, nie? Nie każdy sobie umie z dyscypliną poradzić, większość rozwiązań jednak jest lepszych w zespole wypracowywanych, tak? No też z cashflow ludzie sobie nie radzą, rzadko o tym mówimy, bo jest ta wizja, że jestem freelancerem i robię co chcę. Chcesz zobaczyć mój kalendarz? No to jestem najgorszym szefem dla samej siebie i najbardziej utylizowanym zasobem we własnej firmie. Są miesiące, gdzie mam 26 dni roboczych, bo niestety w sobotę i w niedzielę wykładam. Więc... Widzowie i Wycki nie znają tutaj backgroundu, w jaki sposób umawialiśmy się dzisiaj też na spotkanie. No, nie było to najłatwiejsze zadanie, ale super się udało. Tak, moja wieża kontroli lotów znalazła slot, w którym mogłam być. Tutaj to jest oczywiście przyjemnością, ale ułożenie tego, zbudowanie, a jeszcze do tego ułożenie sobie marketingu. Ja 3 lata temu zwolniłam sprzedaż. Nie mam sprzedaży. No, mam za mało ludzi. Zapraszam wszystkich, którzy chcą pracować. Słuchajcie, jest oferta. Tak, jest. Ludzi, którzy są mądrzy i chcą pracować, bo mamy za dużo pracy. I to jest też dobre. Rynek polski otworzył się na konsultantów. Przez długi czas było tak, że zapraszanie tego konsultanta, zwłaszcza do projektowania zmiany organizacyjnej albo grubszych rzeczy, oznaczało brak kompetencji kadry zarządzającej i trochę tak było... no to albo się nie przyznajemy, albo cię po cichu zapraszamy, ale nikomu nie mów i w ogóle się spotkamy na mieście, bo my nie jesteśmy kompetentni. A teraz my się nauczyliśmy kupować kompetencje zewnętrzne, czasowo bądź transferowo, albo szukać rozwiązań gdzie indziej i to już wchodzi jako norma. Co to oznacza? Mnóstwo pracy dla konsultantów i wcale konsultantów dobrych, sensownych, rozumiejących co robią nie ma wielu.
Mhm. I ja mam klientów, którzy czekają. Także wiesz, jakby, bo też tak jest, że jeżeli nie wiedzą, z kogo wybrać, tych ludzi nie ma dużo, ale no, jakaś część jest, to wybiorą tych, do których mają zaufanie, bo oni cię nie są w stanie sprawdzić. Tak jak ty lekarza. Musisz iść, bo wierzysz, że cię wyleczy. Nie możesz sprawdzić, czy on jest dobrym, wiesz, nie wiem, nawet internistą, tak? Kardiologiem. Ktoś ci powiedział, że tak, ma tytuł doktora, ma dyplom konsultanta biznesu z najlepszej uczelni biznesowej w tej części Europy, nie? To są te rzeczy, które, bo jak mnie pytasz o kurs, co to daje? Ja wiem, że sam kurs niczego nie da, czy nie zagwarantuje, ale z kolei jak twoi klienci mają wiedzieć, kto ci daje ten trademark, że cię wypuścił i sprawdził i że naprawdę to potrafisz i że to jest best practice, a nie po prostu twoje doświadczenie. No bo wiesz, mówimy, o, rozum przychodzi z wiekiem. No, ale czasem wiek przychodzi sam. I jakby z całym szacunkiem, ale jak pracowałeś w organizacjach, w których były złe nawyki, to ty ich nie roznoś, nie rozsiewaj po rynku, tylko jednak przegadaj. Zobacz, jak to działa. Zbuduj dobrze ofertę. Przygotuj się do tego. Jeżeli szukasz sprawdzonego miejsca, to ucz się od tych, którzy to robią i rynek mówi, że im to wychodzi. I oni ci powiedzą, jak to robią i powiedzą ci o swoich fuck-upach też. Żebyś tędy nie szedł, nie? Bo tam byli... No jest setki ścieżek, które przeszli. Prawda? Tak. I niektóre są po prostu ślepą uliczką. Są takie, które częściej działają i są takie, że up to you. Też je poznaj, zobacz, żeby życia nie tracić na to i nie dochodzić do wszystkiego sam. Także to jest na pewno oferta, ten kurs, dla osób, które już coś wiedzą. Tam nie powinny się znaleźć osoby, które są na początku ścieżki w ogóle, a od roku są menedżerem i tam łapią ostrość dookoła, ale już czują, że to jest ten moment, kiedy mogą świat zmieniać i doradzać temu światu. Ja bym zrobiła wczesne studium wykonalności w organizacji, w której są, a potem sprawdziła, czy to sobie tak wyobrażają i czy przeżyją na zewnątrz. Jeżeli będą silne kompetencje i silna wizja, to tak, no i czy interpersonalnie są w stanie zbudować relację opartą na zaufaniu. To jest podstawa, która zapewni im pracę, bo możesz być super specjalistą, ale jak nie ma flow i interfejs białkowy się nie zgadza, no to nie da jest rady. też kwestia organizacji tutaj międzyludzkich. Tego też trzeba się nauczyć. To mamy tą stronę freelancera, eksperta, też nie musimy też kończyć, mimo tego, że rozmawia się wspaniale. Pomówmy może, kończąc naszą rozmowę, o tej perspektywie klienta, tudzież tego sponsora projektu, tego, który korzysta jakby z wiedzy i kompetencji freelancerki, freelancera, tego eksperta zewnętrznego. Mówiłaś o tym, że to są, że widzisz na polskim rynku, że klienci coraz bardziej otwierają się na te zewnętrzne kompetencje, tak? Planują budżety na to. Planują na to budżety, dokładnie. Tak. Natomiast jakie są takie właśnie główne kompetencje, być może opisałobyś taki mindset takiego idealnego klienta, który będzie w stanie jak najlepiej wykorzystać te doświadczenia zewnętrznej ekspertki czy eksperta, jakby co jest potrzebne, żeby jak najlepiej wykorzystać właśnie zaangażowanie kogoś z zewnątrz w organizacji? Wiesz co, dobrze jest, jak wiesz, czego chcesz. Dobrze jest, jak wiesz z poziomu sponsora, które decyzje jesteś gotów podjąć, a na które nie jesteś gotów, bo czasami coś deklarujemy, a jak przychodzi do realizacji, to główny sponsor jeszcze nie może tej decyzji podjąć. Myślę, że też powinieneś z góry ustalić, ile to będzie kosztowało, albo w jakich ramach, bo to jest też dla ciebie ważne i dla mnie mierzalne efekty i podział odpowiedzialności. No i to, co jest ważne, to jednak musisz mieć otwartą głowę. Ja unikam tylko jednego rodzaju klientów, to znaczy tych, którzy chcą robić nowe rzeczy po staremu. To znaczy na poziomie deklaracji to bardzo chcą być jacyś, ale nie mają żadnej otwartości na to, żeby zmienić sposób myślenia albo działania. Wtedy jest mi bardzo, bardzo trudno, ale myślę sobie, że tu dojrzałość konsultanta i jego umiejętności są w tym, żeby obsłużyć dość dużą paletę i dość dużą różnorodność klientów, bo to zrozumienie, z kim rozmawiasz, jakie on ma wartości, jaką ma wiedzę, jakie on ma doświadczenie, jakie ma pierwsze potrzeby, powoduje, że od tego zaczynasz i konstruujesz projekt tak, nie tylko przez pryzmat merytoryki, ale również, a czasami przede wszystkim tego, co w ogóle jest możliwe, żeby ośmielić, zachęcić, pokazać, dać doświadczyć i otworzyć również człowieka. I to są super spektakularne zmiany z korzyścią dla wszystkich.
No, to kończymy taką instrukcją obsługi konsultanta. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Karino. Myślę, że być może w przyszłości będzie kolejna okazja do tego, żeby pogłębić inne obszary również Twojej specjalizacji, jaką jest na przykład reskilling, tak jak wspomniałem na początku. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki również Wam. Mam nadzieję, że się podobało. Karina jest dostępna online, na LinkedInie, Tak, również na w LinkedIn. kontakcie bezpośrednim. Pod filmem znajdziecie również bezpośredni link do konta Kariny, czy inne dane kontaktowe, które uda nam się pozyskać. I cóż, dzięki jeszcze raz i do następnego. Pozdrawiam. Dzięki, cześć.